Zatytułowałem ten filmik tak, ponieważ podczas mojego pobytu w tym mieście zauważyłem masę cuchnących bezdomnych, szczególnie w imprezowej dzielnicy Lapa w centrum. Rio jest miastem otoczonym wzgórzami, skąd roztaczają się piękne widoki. Będąc tam, warto wybrać się nie tylko na Corcovado i głowę cukru, ale także na wzgórze znajdujące się dalej, jak na przykład Gavea. Znajduje się w ogrodzie botanicznym. Jest to bardzo stary ogród, założony w 1808 roku i pierwotnie w sumie był przeznaczony na uprawę takich dosyć egzotycznych roślin jak cynamon czy gałka muszkatołowa. Następnie w roku 1822 przekształcono to miejsce na ogród botaniczny. Do pieszych wędrówek zmusza także słaba jakość miejskiej komunikacji. Istnieją tylko 2 linie metra, autobusy miejskie funkcjonują bez rozkładu jazdy, miałem problemy ze złapaniem autobusu. Powstają taksówki i Uber. Aby zamówić Ubera, przydaje się SIM card, które niełatwo zdobyć, ponieważ należy mieć odpowiednik naszego PESEL-u. Niektóre salony telefoniczne jednak sprzedają SIM karty, można to znaleźć w internecie, które to są salony. W Rio de Janeiro byłem w pierwszym tygodniu maja i było około 30 stopni. W sumie to normalne, ale jednak dla mnie to trochę za dużo. Rio de Janeiro jest największym miastem Brazylii i liczy 12 milionów mieszkańców. Rio było stolicą Brazylii w latach 1822-1960, a od 1763 roku było głównym miastem portugalskiej kolonii. Rio de Janeiro znaczy tyle co rzeka styczniowa. Jest to związane z tym, że żeglarz, który tu przypłynął 1 stycznia 1502 roku, sądził, że to ujście rzeki, a nie zatoka. Miasto zostało założone przez Portugalczyków, którzy wyparli stąd francuskich hugenotów. Rio stanowiło centrum wywozu cukru do Europy, było też miejscem handlu niewolników. Na rozwój miasta wpływ miała także gorączka złota i odkrycie diamentów w sąsiednim stanie Minas Gerais. W latach 1808-1821 przebywał tu król Portugalii, który uciekł przed inwazją wojsk Napoleona. Za jego czasów znacznie zmodernizowano Rio. Jego syn rok później ogłosił niepodległość Brazylii i został jej cesarzem. W 1889 roku Brazylia została republiką. Rok wcześniej zniesiono niewolnictwo. Wielu byłych niewolników opuściło wtedy plantacje i przybyło do Rio, osiadając się na obrzeżach miasta i zaczęli w ten sposób tworzyć fawele. Wiecie, kto to jest? Okej, to Ayrton Senna, kierowca Formuły 1, który zginął na torze Imola w 1994 roku. Był on bogiem dla Brazylijczyków. Akwedukt Carioca został wybudowany w 1750 roku. Dostarczał wodę z rzeki o tej samej nazwie. W latach 1896-2011 biegła po nim linia tramwajowa do dzielnicy Maria Teresa. Co ciekawe, mieszkańców Rio de Janeiro określa się jako Cariocas. W tle znajduje się dzielnica Santa Teresa z wąskimi uliczkami i starą historyczną zabudową. Lapa to historyczna dzielnica z wieloma klubami, barami i ulicznymi imprezami. Będąc tu, warto zwrócić uwagę na sztukę uliczną. Katedra Świętego Sebastiana o nietypowej bryle przypominającej indyjską piramidę ma na celu zadośćuczynienie w symboliczny sposób zniszczeniu cywilizacji pierwotnych Ameryki. Została ona zbudowana w latach 1964-1979 i może pomieścić nawet do 20 000 wiernych. Petrobras to biurowiec firmy petrochemicznej w stylu brutalizmu, zbudowany w latach 1967-72. Pałac Tiradentes w stylu eklektycznym z roku 1926 pierwotnie był siedzibą kongresu, obecnie znajduje się tam instytucja prawna. Paço Imperial jest to pierwsza rezydencja portugalskiej rodziny królewskiej, kiedy przybyli oni do kolonii. Budynek ten powstał w latach 1738-43 jako siedziba gubernatora. Plac Cinlandia to miejsce, które skupia kilka monumentalnych budowli z końca XIX i początku XX wieku. Nazwa placu pochodzi od kin, które tu funkcjonowały w przeszłości.
Biblioteka Narodowa z 1810 roku, zaprojektowana w eklektycznym stylu z neoklasycznymi elementami. Jest to największa biblioteka w Ameryce Łacińskiej i 7. na świecie pod względem zbiorów. Warto też odwiedzić Real Gabinet Portugués de Leitura. Jest to biblioteka, która jest największym zbiorem portugalskiej literatury poza Portugalią. Budynek ten został wybudowany w stylu neomanuelijskim w latach 1880-87. Jednym z klejnotów Rio de Janeiro jest kawiarnia Colombo z bogato wyposażonym wnętrzem, otwarta w 1894 roku. Do lat 70., aby tu wejść, obowiązywał specjalny dress code. Dla mężczyzn garnitury z krawatem, a dla kobiet kapelusz. Deser z jagód acai, które posiadają wiele wartości, nie tylko odżywczych, zapobiegają m.in. procesom starzenia i rozwojowi raka. Jednym z tradycyjnych dań brazylijskich jest feijoada. Pierwotnie był to posiłek dla niewolników wykonywany z resztek. Składa się na nią ryż, gotowana czarna fasola z mięsem, kawałki bekonu i farofa, czyli mąka z ammoniaku. Escadaria Selarón to jedna z głównych atrakcji Rio de Janeiro. Schody, które zostały wyłożone płytkami przez chilijskiego artystę Jorge Selarona, od 1910 roku odnawiał on zniszczone schody prowadzące do klasztoru w dzielnicy Santa Teresa. W 2013 roku znaleziono go martwego na tych schodach. Znajduje się tu ponad 2000 płytek z ponad 60 państw, w tym z Polski. Schody liczą 215 stopni i łączą dwa dystrykty o bohemicznym klimacie, Lapę i Santa Teresę. Na tych schodach teledyski nagrywali m.in. U2 i Snoop Dogg, jednocześnie promując je. W Rio, podobnie jak w Tokio lub w stolicy Meksyku, w metrze znajdują się wagony tylko dla kobiet, aby zapobiec molestowaniu. Plaża Copacabana jest miejscem, gdzie odbywają się różne wydarzenia, np. koncerty czy zloty młodzieży. Wokół promenady znajduje się wiele restauracji i barów. Jednym z największych atrakcji miasta jest góra Corcovado, czyli po polsku Garbus, na której znajduje się statua Chrystusa Zbawiciela. Góra mierzy wysokość 710 metrów i najwygodniej tam dojechać kolejką. Pomnik Chrystusa postawiono, aby upamiętnić stulecie niepodległości Brazylii. Oddano go z opóźnieniem w 1931 roku. Statuę tę zaprojektował francuski rzeźbiarz polskiego pochodzenia. Została ona wykonana we Francji.
Z tarasu widokowego rozciąga się piękna panorama na Rio de Janeiro. Z jednej strony widać jezioro Lagoa, budynki Ipameny, z kolejnej Copacabana i niesamowity widok na głowę cukru. Jest to bardzo turystyczne miejsce, rocznie odwiedzane nawet przez 300 000 turystów. Pão de Açúcar, czyli głowa cukru, która wynosi się na wysokość 396 metrów nad poziomem morza, jest drugim głównym punktem widokowym w obrębie Rio, który warto odwiedzić. Można się tam dostać kolejką linową wybudowaną w 1912 roku z przystankiem w połowie drogi na wzgórzu Morro da Urca. Koszt biletu około 100 zł. Położony w pobliżu ogrodu botanicznego, Park Lage jest miejscem wartym odwiedzenia. Znajduje się tam piękny budynek XIX wieku z patio w środku i kawiarnią. Rozpościera się stamtąd wspaniały widok na Corcovado, czyli górę z pomnikiem Chrystusa. Obecnie w tym budynku mieści się także szkoła artystyczna. Znajduję się na najbardziej instagramowym miejscu. Tam za mną jest kolejka. Ludzie specjalnie czekają, aby zrobić sobie zdjęcie z tym widokiem. To w tym miejscu Snoop Dogg w roku 2002 czy 2003 kręcił wideoklip w parku Lage, który powstał w XIX wieku. Z kolei ten budynek
w którym jestem, w latach 20. należał do przemysłowca Henryka Lage. W latach 60. został udostępniony mieszkańcom Rio de Janeiro i turystom. Z kolei właścicielem tego miejsca był brazylijski przemysłowiec Henrique Lage. Lage został zaprojektowany w XIX wieku przez pewnego angielskiego, powiedzmy, architekta krajobrazu. Następnie należał do Henryka Lage, dlatego taka nazwa. Był on przemysłowcem brazylijskim. Co ciekawe, jego żona, przed tym jak jeszcze została żoną jego, miała romans między innymi z Arturem Rubinsteinem, czyli znanym polsko-żydowskim pianistą.